Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Mnóstwo butelek. Wow. No. Tu nie będziemy długo, ponieważ jest bardzo dużo grzyba. I to takiego rzadko spotykanego. Jest tu dosyć dużo wilgoci. Ale fajnie pachnie, jak w kościele. Widać, że tutaj imprezy są prowadzone różne. Dużo zawalenia, więc będziemy musieli uważać na pewne elementy tego pałacu. Tutaj cały ten łuk został już mocno zniszczony. Najprawdopodobniej woda tędy kapała i zostało to naruszone. Więc tutaj raczej nie będę wchodził. Musimy chodzić obok siebie. Nie możemy się zgubić. Dobrze. Tutaj bardzo niebezpiecznie to wygląda. Charakterystyczne na sklepieniu lampy. Takie troszkę popegierowskie. Najprawdopodobniej ten pałac był wykorzystywany też w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Mnóstwo jest grzyba, naprawdę. Tutaj jakaś komórka, ale tutaj był To piec. jest komin, ale zobacz, jak wygląda komin tutaj. No, powiem Ci, że ogromny ten komin jest. Można by było się nawet w nim schować i charakterystyczny zapach sadzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowite. Mamy tutaj dużo zwiedzania, więc musimy się troszeczkę pospieszyć. Tu jest tak jakby stołówka, czy chyba nie. Tu jest jakiś kierownik był. Przyjmuje interesantów poniedziałki i piątki od 8 do 10. Dobra, przejdę sobie tutaj. Wow. Piękny sufit. Piękny sufit z motywami. Ale wiesz, co jest Powiedz mi. straszne? Tak, Że ktoś kiedyś postawił tą ścianę i to było jedno pomieszczenie, zobacz. tak, pokaż. Widzisz? I po prostu te wszystkie ozdoby na ścianach są przedzielone na pół. Tak. Ale to są takie naprawdę pałacowe. Tutaj mamy nawet jakiegoś drapieżnego ptaka, jakiegoś fauna. Dobrze, idziemy dalej. No faktycznie, tak mówisz, jakieś pokoje tutaj było. Tu biuro w ogóle było. Biuro gospodarcze, gospodarstwa. Ale zobaczcie te drzwi. No coś pięknego. Ale klimat, no te drzwi wymiatają. Spójrzcie na to. Jakie frezy. Jakie okucia. Naprawdę kawał dobrej roboty. Tak samo te drzwi. Wręcz rycerskie. W rycerskich klimatach. Niesamowite. Tak jak już wspominałem, ten pałac był wybudowany na baszcie zamku. Zobaczcie, tutaj tam jest zejście do piwnic. To jeszcze pójdziemy później, jeżeli będzie nam dane. Musimy się przemieszczać tutaj, ponieważ jest tu bardzo dużo grzyba. Jakiś stary fotel. Ogrzewanie elektryczne. I znów mnóstwo grzyba, czarnej pleśni. Tu jakiś taki higieniczny schowek, ubikacja i zlew. Toaleta.
Toaleta. Ale tak. drzwi do toalety? No coś nieprawdopodobnego. Piękne drzwi. I tutaj była... A, tu była ogólnie toaleta. Więc tu się wchodziło do toalety. Całe to pomieszczenie było toaletą. A tutaj był bar. Jedziemy sobie tutaj. Stara rozdzielnia. Jakieś niebieskie pomieszczenie. Tu kolejne przejścia. Jakby kuchnia. Tak, tu mamy, zobaczcie. Takie zlewy. Najprawdopodobniej do mycia naczyń. Mocno zawalone. I tutaj wielki piec, na którym przygotowano potrawy pałacowe. Jakieś fragmenty remontu. Filiżanki. Z jakiego roku? Nie widzę. I tutaj też jakaś sygnatura. Nie wiem, co to jest. Fajans. Aha, fajans, ok. Tutaj elektryczny grzejnik do wody, instrukcja użytkowania. Wygląda na coś bardzo starego. O, jeszcze pisane taką czcionką. I ten elektryczny grzejnik do wody był, czy pewnie boiler to był po prostu, z Budapesztu. I napisane wszystko jeszcze taką czcionką maszynową. Dosyć ciekawy artefakt. Tutaj luksfery. Dobrze zachowane. Tu też jakiś wylot albo wlot. Bardzo ciekawe. Dobrze, idziemy dalej. Skorzystamy z tamtych schodów. Tych takich, powiedzmy, bardziej pałacowych. Mam nadzieję, że wytrzymają nas te schody. Myślę, że tu było tyle imprez, że wytrzymają nawet tańce na nich. Tylko też nie wiadomo kiedy, wiesz. Mogą to być takie z dawien dawna. Ale Myślę, że schody- najświeższe to są tak sprzed paru tygodni. Wow. Ta charakterystyczna lamperia to pewnie z czasów komunistycznych. Tutaj takie większe pomieszczenia. Jakby sale, bo wow, słuchajcie. Ale piękny sufit. Coś niesamowitego. Co prawda troszeczkę zrekonstruowany. I mamy tutaj pomalowane to dosyć. I ten piękny kominek. Zobaczcie to. Co prawda ta rekonstrukcja, ta renowacja, no nie można powiedzieć, że się powiodła, ale zobaczcie, jak to wygląda. Ta sala kominkowa, bo tak możemy ją nazwać, jest przecudowna. Ten żyrandol troszeczkę taki z kloszami jak z lat 90. No ale i ten kinkiet tutaj i całkiem możliwe, że na tej ścianie była jakaś płaskorzeźba, bo są dosyć duże wierty. Tutaj kominek, a właściwie piec kaflowy, taki z lat 70. I podwójne drzwi dwuskrzydłowe. Oczywiście wszystko rozwalone.
Podłoga troszeczkę. O, a tu jest to zniszczenie. Tu ubikacja. Podejdziemy sobie bliżej, ale trzeba uważać, ponieważ to jest mocno naruszone. Tak, ten pałac, ten sufit tutaj jest zupełnie rozwalony. Tak przeciekło, że nawet tutaj spadło wszystko. Cała podłoga razem z próbkami. I znów dwuskrzydłowe drzwi, ale pozwólcie, że nie pójdę tam. Chyba że gdzieś tutaj tak z boczku. Raczej tam nie będę zaglądał, bo jest to dosyć ryzykowne, ponieważ cała ta podłoga może wisieć na włosku. Tym bardziej zobaczcie, jak tam jest popękana krokiew i na to były te drewniane płytki. Tutaj piec z takim płaszczem wodnym. Jakiś schowek. I kolejne pomieszczenia. O, i tutaj znowu ta sala, w której jest dziura. Podłoga jest dosyć miękka. Tu jakieś mieszkania chyba były. Z tego co widzę, zobaczcie, jak tu jest wybrzuszone. Profilaktycznie nie będę chodził tam, ani nie przejdę w tamtym kierunku, bo jest to zbyt ryzykowne. W każdym razie są porobione ścianki działowe, żeby zrobić tutaj mieszkania po prostu. Tak to wygląda. Więc pasuje to do tego, że tutaj ktoś mieszkał wcześniej, gdzieś w okolicach roku 2009, ponieważ mamy tutaj napis pozostały po kolędzie. Ola tam poszła. Dobra, idziemy dalej. Mamy kolejne piętra. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Być może ta część, nazwijmy to klatki schodowej, była tą pierwotną basztą, na której wybudowano ten pałac. Tutaj schody już są mniej ciekawe, ale nadal dobre do wejścia. Wokół, jak spojrzycie przez okno, mamy mnóstwo zabudowań gospodarczych. Myślę, że one zostały dobudowane, ale wcześniej był tu pałac. Całkiem możliwe, że po prostu mieszkała tam obsługa, bądź gdzieś konie były. Tutaj już jest strych i mamy winowajce tych szkód, które były u góry, czyli ten dziurawy dach z mnóstwem bardzo ekspansywnego grzyba na ścianach. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj do góry. Aczkolwiek tutaj jest naprawdę miękko. Zobaczcie, jakie ładne tralki. Naprawdę gustowne. A tutaj patrzcie, tam jeszcze jest wejście jeszcze do góry. Ale chyba tam nie pójdziemy, bo tam są te zniszczenia. Tutaj już mocno jest zniszczone wszystko. Zobaczcie tu. Kolejne przejścia. Kolejne najprawdopodobniej mieszkania. O, tutaj podłoga nie jest zadowalająca, ale zobaczcie ten piec. Tutaj mamy taki jakby piekarnik, w którym, jeżeli piec był mocno podgrzany, można było albo trzymać jedzenie, żeby utrzymywało swoją temperaturę, albo upiec jakieś ciasto. To były takie troszeczkę mniejsze mieszkania. Tu kolejny piec. Znów mnóstwo grzyba. O, i tu jest ta dziura. Czyli tędy to wszystko się zawaliło. No, powiem Wam, że miejscami to miejsce
jest dosyć niebezpieczne. Więc wyjdę stąd. Tym bardziej, że tutaj nie zauważyłem tego. No, powiem Wam, że głupio zrobiłem, bo nie zauważyłem, że tutaj też jest przeciek, więc ta podłoga tutaj musi być bardzo newralgiczna. Więc postaram się przejść tak. A już jak wchodziłem, to miałem takie Czy w uczucie, że ogóle te jest... podłogi są krzywe? Widzisz, dosyć- one tak w jedną stronę uciekają. Bo ta ściana się zawali tak jak w tym jednym brudniku. Wiesz? No. Tutaj łazieneczka. Mnóstwo klamek. Tutaj te deski są bardzo niepokojące. Tam jeszcze jest wejście na strych, ale na strych już nie będziemy wchodzić, bo jak zobaczycie, to jest właśnie to miejsce, gdzie dach się zawalił, więc wejście po tych schodach nic nie wniesie. Zresztą jak Jest widzicie, niski ten, bardzo. tak, bardzo niski jest. Bardzo niski. A i tutaj jest ta dziura, co przechodzi na wylot. No najprawdopodobniej tam ta ściana zawali się pierwsza. Miejmy nadzieję, że nikogo tutaj wtedy nie będzie. Deski są bardzo nieciekawe. Powiem Wam, że tutaj te deski mi się bardzo nie podobają. One w ogóle są wygięte. I mają taki kolor, jakby były delikatnie spróchniałe. Zobaczcie, tam jest ptasie gniazdo. Ale jak popatrzycie na te wszystkie ściany, to one wszystkie podczepiały się od sufitu. Więc cała ta podłoga jest przemoczona. Dlatego tutaj, jak spojrzycie, jest bardzo podłoga obciążona. Najprawdopodobniej ta krokwia, która jest pod spodem, pod tymi deskami, ona jest już przegniła. Dlatego jeśli nie jesteś kotem, to nie wchodź tutaj. Więc nie pójdę tam. Oj, dobra. Tutaj jest gumolit, ale gumolit może być zdradliwy, ponieważ są deski pod spodem. A i tu znowu, czyli cały ten strych. Tak naprawdę dach jest tutaj bardzo słaby. Zobaczcie, jakiś but. No dobrze. Będziemy szli teraz Myślisz na nie dół. wejść? Słucham? Tutaj, dotąd? Ja tam nie wchodzę, ponieważ to jest ewidentnie bardzo problematyczne. Słuchajcie, będziemy teraz schodzić po tych schodach. Staram się iść tą najmocniejszą częścią, czyli z boku. Ale pałac naprawdę robi ogromne wrażenie. Nie dziwię się, że nazywają go zamkiem. Naprawdę. Schodzimy dalej. A, to my tu jesteśmy na pierwszym piętrze. Zobacz, umknęło mi piętro. Czyli jeszcze musimy zejść na dół. Tam była jeszcze jedna klatka była, prawda? Tak, zaraz zajrzymy tam. Dobra, schodzimy na dół. Tutaj na tym piętrze już wszystko zobaczyliśmy. Te łuki, ale to robi wrażenie. Naprawdę. O, a tutaj oprócz alkoholu też inne używki były stosowane. No to się muszą nieźle bawić. Dobrze. Teraz spróbujemy wejść, ale ty jeszcze mówiłaś o tych schodach, które tam są. Tak. Zobaczymy, czy tutaj... Nie, to nie tutaj, ale zobaczcie, tego wcześniej nie widziałem. Tu jeszcze są te stare drzwi. Gdzie niegdzie one jeszcze występują, ale tutaj no, zniszczone. Okej. Nie pamiętam, gdzie były te
Te schody, one tam muszą być. Więc pójdziemy najpierw tam. Główne wejście. Tak, tutaj. To są akurat betonowe schody, ale tutaj może być gorzej. Więc wejdziemy do góry. Da się wejść? Da się wejść. Pójdziemy tak bokami. Wow. O, tam już się mocno zawala. Też dach przepuszcza. Czyli tu jest taki stryczek jakby, bo tu się kończą schody w tym miejscu. Tu ubikacja różowa. Tutaj też musiały być mieszkania. Zobaczcie to, jakie filary wkomponowane. Tutaj jakieś wieszaczki, być może przedpokój tutaj był. Jakaś kuchnia. Spróbuję tędy jeszcze przejść. A tu jest taka tajemna szafa. I zamurowane drzwi, żeby jednak te mieszkania podzielić. A tutaj takie rysunki są. Najprawdopodobniej dzieci namalowały w tej szafie, które tutaj mieszkały. Tak to przynajmniej wygląda. Zobaczcie to. Naprawdę robi wrażenie. Takie przeszklenie ze starych szyb. Tu kolejne pomieszczenia. Tu jest dosyć to wyciszone. Tu jakiś wentylacyjny. Ale zobaczcie tu. Te pęknięcia świadczą o tym, że budynek siada. I całkiem możliwe, że za jakiś czas jakaś ściana runie. To, co widzieliśmy w tamtych pomieszczeniach. Tu jeszcze mamy inne pomieszczenie. Aha. Z takim wałkiem. Myślę, że to miejsce zostało opuszczone bardzo dawno temu. Gdzieś w latach 80. I od lat nie da się tutaj tak naprawdę mieszkać. Ok. Będziemy szli dalej. A, tu już byliśmy. No, powiem Wam, że można się zgubić. Nie wiem, czy tutaj wytrzyma mnie to. Te deski wytrzymają. Tam kolejne pokoje, a tutaj komin i takie schowki. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę pałacowo. Niektórych rzeczy nie można było aż tak zniszczyć i je dopasować do socrealizmu. Tutaj mamy parkiet, ale tu jest wybrzuszenie, ponieważ jak widzicie, ta kupa tego gruzu to jest coś, co spadło właśnie z sufitu. Być może komin jakiś się zawalił i wpadł do środka. Więc tutaj raczej po tym nie będę chodził, aczkolwiek może być tak, że to jest wybrzuszony parkiet. po Powiem Ci, prostu. że dość taka się wydaje być przynajmniej w tym miejscu okej. No, niby tak, więc może jakoś bokiem. Mam duże sale balowe, nie? No. A tutaj słuchajcie, patrzcie, jaki piękny różowy pokój. Z takim nie byle jakim wałkiem i u góry również nie byle jaki sufit. O matko, jak różowo. No,
Kiedyś też mieliśmy taki różowy pokój. No, ale krótko na szczęście. No, dziwnie się nim przebywało, ale wyobraź sobie, jak tak popatrzysz na te drzwi na przykład, nie? No. I ten różowy pokój, do tego jeszcze wstawisz jakieś figury takie białe, No, dla kontrastu, no to nie różowe i nie czerwone. mógł robić wrażenie, nie? I znów są te pęknięcia po tej samej stronie. W tamtym pokoju identyczne Tutaj pęknięcia. są, po prostu jest dziura. Aha. I, Ale w ogóle mam wrażenie, że tutaj wszystko jest takie niespójne. Jakby było wszystko krzywo. bo jest. Coś jest nie Mówię tak. ci, że te podłogi mi uciekają po prostu. I masz też takie wrażenie, że jak patrzysz na to, to tak troszkę w oczach jakby błędnik, coś z błędnikiem było nie tak. Jak Tak w jakby- krzywym domu. Tak, jak w krzywym, tak. Patrz aż tam tak nie na jest. ścianę. To jest znów ta sama sytuacja. Czyli cała ta część jest obniżona, dlatego te wrażenie takie jest. No. Dobra. To idziemy dalej. Jeszcze nas czekają tajemnicze piwnice. No, powiem wam tak, idę i mam takie uczucie, jakbym nie miał, jakbym był troszkę pijany, o, coś takiego. Takie uczucie. Trzeba uważać, bo te schody są dosyć takie krótkie. Wiesz? Dobrze. Można się wywalić. Dobra, słuchajcie. Wrażenia są niesamowite. Naprawdę. O, ale to już tutaj jesteśmy. To była taka dobudówka jakby. Dobrze, to ja schodzę na dół. Tutaj te schody są krzywe, ale to chyba tak zawsze było. One są byle jak, wiesz, tak tylko. A tu jest dosyć ślisko, więc musisz uważać. Piwnica widać często jest zalewana. Oj. Czekaj, coś się złapie. O kurde, Powiedz mi, co tam ciekawego. wiesz co? Czy iść? Powiem ci, nie, tu nie ma nic ciekawego. Tylko to są takie klasyczne piwnice, jak u nas czasami było, wiesz? Takie stare piwnice. Można niby tutaj chodzić. Ale są daleko? Czy jest tylko płytka ta piwnica? Troszkę tych piwnic tu jest, dosyć dużo błota jest. Ale tu mamy chyba taki fragment. Na początku wyglądało to jak trumienka, ale to jest po prostu fragment wózka. Takiego starego. Takiego dla zabawy. Może coś tutaj znajdziemy. Jakieś artefakty. Jakaś skrzynia. Stare skrzynie. Stare krzesła. Dużo błota. Tu jest dużo wilgoci. Tak, po prostu. widać, że tutaj woda wpada. No, Ale to też wpada z zewnątrz tymi okienkami, wiesz? tak, masz rację. No taka piwnica po prostu. Dosyć wysoka nawet. Sklepienia. No i tutaj też mnóstwo śmieci. No ale też ten obiekt ma już swoje lata. Więc powolutku będziemy stąd wychodzić. Myślę, że nasza eksploracja tego miejsca podobała się. Trzeba uważać, bo one te są strasznie śliskie. Jest taki pył na nich. O! I tu jeszcze też takie drzwi rycerskie, nazwijmy to w ten sposób.
Zobaczcie, jaki bajeczny mostek. Słuchajcie, na tle tego pięknego, przeuroczego, tak, schylamy się, bo nie wiemy tak naprawdę, czy jesteśmy w kadrze i jakaś tam trawka się Najwyżej mi przewija. łeb obetnie. Nieobecnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Idziemy Cześć. dalej. Dobra. Idziemy dalej, bo są plany, słuchajcie. Tu najprawdopodobniej była taka ogromna studnia. Tak. Tak, dokładnie. To jest studnia. To jeszcze taka trochę, no, dosyć głęboka i z wodą.